Cześć, tu Sławek. Witam w kolejnym odcinku rekomendacji. Dziś będzie o horrorach. A będzie o horrorach dlatego, że nadrobiłem sporą zaległość w kolekcji. Upolowałem płytę zespołu Devil Doll, The Sacrilege of Fatal Arms. Dla tych, którzy nie znają zespołu Devil Doll, jest to włosko-słoweński zespół kierowany przez tajemniczą postać Mistera Doktora. Mister Doktor długo utrzymywał swą tożsamość w tajemnicy. Kilka lat temu się ujawnił, udzielił też kilku wywiadów i okazało się, że jest postacią bardzo zorientowaną w świecie sztuki, w muzyce, w filmie, że obcowanie ze sztuką uważa wręcz za sens życia. A o muzyce Devil Doll nie da się opowiedzieć, trzeba tego posłuchać. Według mnie zasługuje wręcz na miano jakiegoś, nie wiem, nowego gatunku, więc dlatego nie będę nic więcej zdradzał. Posłuchajcie sami. Jeśli chodzi o książeczki z płyt Devil Dolla, to zawierają mnóstwo odniesień do innych filmów, właśnie głównie horrorów. Nie wszystkie rozpoznaję, ale tu na przykład widać kadr z filmu Children of the Damned bodajże, a być może Village of the Damned. Były dwa dosyć podobne filmy. Mister Doktor stracił zainteresowanie wydawaniem muzyki, aczkolwiek podobno nie jej tworzeniem. Cały czas tworzy, natomiast nie wydaje tego w świat. Kiedyś zasłynął tym, że wydał płytę tylko w jednym egzemplarzu i tłumaczył, że to jest jak obraz, a nie jak grafika użytkowa. I nie byłoby muzyki takiej jak ta zespołu Devil Doll, gdyby nie kolejny zespół, o którym chcę dzisiaj wspomnieć, czyli Vitam Aeternam. Jego album The Self-Aware Frequency z roku 2020 oraz Revelations of Mother Harlot z roku 2022, więc jeszcze w miarę świeżynka. Co można powiedzieć o twórczości zespołu Vitam Aeternam? Zdecydowanie czerpią z tradycji muzycznych Devil Dolla. Wręcz niektórzy mogliby powiedzieć, że to po prostu zżyn. Być może tak, natomiast też się tego bardzo dobrze słucha, też jest to ciekawa muzyka i mi, przynajmniej mi, bardzo skutecznie zapełnia pustkę po Devil Dollu, więc także polecam. Wydane płyty bardzo ładnie. Zamówiłem je, zespół w ogóle Vitam Aeternam jest z Norwegii. Zamówiłem je, spodziewałem się, że gdzieś za miesiąc, dwa przyjdzie paczuszka z Norwegii, a okazało się, że paczuszka przyszła po 2 dniach i to z Polski, gdyż dystrybucją tych płyt zajmuje się firma z Polski, a wręcz nawet mają dopisek Made in Poland, przynajmniej jedna z nich, druga ma Made in European Union. Ostatnia płyta, o której dziś chciałbym powiedzieć, już nie ma żadnego związku z Devil Dollem, ale z horrorami jak najbardziej. Jest to grupa Morte Macabre, w zasadzie projekt Morte Macabre. Muzycy z różnych progresywno-rockowych szwedzkich zespołów zebrali się kiedyś i nagrali własne wersje kompozycji z filmów, z włoskich horrorów klasy B głównie, aczkolwiek jest jeden wyjątek potwierdzający regułę. To jest Kołysanka z filmu Polańskiego. A także jest tu jeden utwór premierowy, Symphonic Holocaust. Tytuł nawiązuje też do włoskiego horroru Cannibal Holocaust, jeśli się nie mylę. Bardzo ciekawa muzyka, tu już można ją do czegoś przyrównać. To po prostu progresywno-rockowe brzmienia utworów, które normalnie były może synth-popem, tak to określmy. Bardzo tą płytę polecam, jest naprawdę świetna. Na dziś to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, szczególnie jeśli nie chcecie przegapić następnych filmów tego typu. Dziękuję, do usłyszenia, cześć.